Cześć kochani, z tej strony Kawiórka, z drugiej strony Kawiórkowcy. Witajcie na kanale, więc dzisiejszy film będzie wyglądał trochę inaczej. Jak się mieszka w 24 metrach kwadratowych. Dobra kochani, mam tu zlepek kilkunastu filmów z paru dni, więc pokażę wam dokładnie od każdej strony, jak to wyglądało, co mieściło się w tym mieszkaniu i ile osób tak naprawdę może mieszkać w takim mieszkaniu. Bam, dobra, więc zaczynajmy. Tak jak widzicie, łóżko miałam całkiem małe, aczkolwiek było podwójne, więc to jest plusik. Na tamten czas jeszcze mieszkałam sama, ale po jakimś czasie wprowadził się mój chłopak i mieszkaliśmy przez chwilę razem w takim małym mieszkanku. Śmiało dawaliśmy radę. Nie było tak źle. Co było najgorszą częścią tego mieszkania? Po prostu mała powierzchnia, więc jedna szafa, jakaś komoda i szafeczka. Starałam się wszystko upchnąć w jedną szafę i te dwie komody, aczkolwiek ja mam naprawdę dużo rzeczy. Od ubrań do jakichś gadżetów sportowych, do filmowania i różnych innych. Po prostu naprawdę mam tego bardzo dużo. I resztę schowałam w garażu u taty. Więc, tak jak tutaj widzicie, mamy płytę indukcyjną. Obok od razu mamy zlew i troszeczkę miejsca, żeby postawić właśnie kubek, czy jakiś, no cokolwiek, żeby po prostu pokroić sobie arbuza, czy coś innego. Zaraz obok, tak jak tutaj widzicie, jest lodóweczka. Na lodówce też trzymałam parę rzeczy i też jak gotowałam obiad, no to po prostu tam kładłam różne rzeczy. Co jest minusem oczywiście, mała lodówka. Większa mi nie weszła, chyba żebym zrezygnowała z jakiejś szafki albo komody. Nie chciałam tego robić, bo mówię, no jak ja tam sama jestem, no to niepotrzebna mi jest duża lodówka. Później był problem, jak wprowadził się Daniel, bo trzeba było robić częściej zakupy, więc to jest minus takiego mieszkanka. Obok lodówki, tak jak widzicie, mam też stół, który można sobie przesuwać w razie potrzeby, jak przyjdzie więcej osób. Miałam również 2 krzesła, więc śmiało mogło przyjść do mnie z kilka osób na jakąś imprezkę. Aczkolwiek nie robiłam, bo mi się po prostu nie chciało. Można, ale nie trzeba. Co jeszcze mogę dodać, jeżeli chodzi o stół? To był w sumie stół wielofunkcyjny. Tak jak widzicie, pełno sosów, makaronów, ryży, czajnik, kapusta i inne dziwne rzeczy tam były ponakładane. To było również moje stanowisko do pracy, więc laptopik i pełno papierów tam trzymałam. Starałam się to składać po pracy, ale w tym czasie pracowałam naprawdę dużo, 7 dni w tygodniu, więc praktycznie wszystko miałam cały czas rozłożone. I to było również moje stanowisko malownicze, więc tam się też malowałam. No stół po prostu wielofunkcyjny. W takim małym mieszkaniu, no niestety, ale trzeba sobie jakoś radzić. Aczkolwiek, tak jak mówię, nie było najgorzej. Widziałam mniejsze mieszkania i ludzie jakoś dawali radę. Pod stołem miałam miejsce dla pieska, bo oczywiście co? Też miałam pieska, więc poduchę tam wsadziłam i sobie piesek siedział tam, a nie na środku, żeby przeszkadzał podczas normalnych czynności codziennych. No i tak jak tutaj widzicie, to płyta indukcyjna się bardzo przydała. Położyłam po prostu na to deskę plastikową i sobie tam kroiłam kurczaczka. Na prawo jest komoda, u góry szafeczka, ale z racji tego, że mam skosy, to tylko na jednej ścianie mogłam mieć półki, czy jakieś inne po prostu zawieszone szafeczki. Okej, koło drzwi jest szafa, spora, więc tam troszeczkę rzeczy miałam zmieszczonych. I dobra, bum, bare, bum. Teraz tutaj macie drugą stronę. Oczywiście robię kanapki, trochę zasłaniam, ale co można zauważyć? Obok komody jest jeszcze taka podłużna, pojedyncza szafeczka, mini szafeczka, więc tam też troszeczkę ciuchów zmieściłam. I obok jest telewizor. Tak, no bo telewizor musi być. A że na ścianie go nie chciałam wieszać, bo nie chciałam robić dziur, no to go po prostu położyliśmy na komodę. Wydaje mi się, że jakbyśmy powiesili go na ścianie, to może i więcej miejsca by było, ponieważ zawsze można by było coś jeszcze na komodę położyć. Ale pamiętajcie, że jak takie małe mieszkanie zagracicie całkowicie, no to będzie wyglądało na jeszcze mniejsze, po prostu będziecie się tam cisnąć i to będzie wszystko źle wyglądało. Mi się wydaje, że to co ja mam tutaj, to już jest maksimum. Tak jak widzicie na szafie, tam też położyłam sobie jakąś torbę, czy jakieś słuchawki, jakieś inne rzeczy. I co mogę dodać? Do tego mieszkanka był dołączony spory teren, można powiedzieć z mini placem zabaw, albo bardziej takim domkiem na drzewie dla dzieci. Również był mega wielki basen, no i całkiem dużo miejsca do opalania, czy po prostu do spędzenia sobie czasu. Również był parking obok. Ej, no co wy? Wszystkie psy wyszły na zewnątrz. No. Piotrek, wiesz co? Może weź chodź tutaj na chwilę za ten. Chodźcie. Amy! Więc mieszkanie może nie było za duże, ale można było spędzić fajny czas na zewnątrz, obok domu, na terenie, który miał naprawdę sporą przestrzeń. Więc to był taki plusik tego mieszkanka. Dobra, naczynia to chowałam wszędzie, gdzie można. Wszędzie w kuchni, a kuchnia łączyła się z salonem, a salon łączył się z
pokojem nocnym, z tak zwaną sypialnią. O, tutaj widać właśnie w komodzie, bo jest niestety przezroczysta w połowie. Niestety albo niestety, jakby mieszkanie było duże, to by ładnie wyglądało, bo na pewno bym nie miała tych wszystkich ciuchów tam w komodzie, ale że mieszkanko było małe, no to musiałam wcisnąć te ubrania gdzieś, no i właśnie wcisnęłam je wszędzie, co widać oczywiście. Taki miałam plan, że z tyłu na szafie miałam jakiś sobie plakat powiesić, tak żeby po prostu zasłonić tą dyktę, żeby to nie wyglądało brzydko, ale summa summarum i tak się stamtąd wyprowadziłam, no bo tak jak mówię, jak jesteście singlem z pieskiem czy z kotkiem, no to jeszcze można pomieszkać w takim mieszkaniu, czy jak jesteście studentami, się uczycie czy coś, okej. Ale tak na dłuższą metę, zwłaszcza, że ja jeszcze miałam taką pracę, gdzie musiałam naprawdę przewalać stertę papierów, a było niewygodnie, bo było mało miejsca. No, tutaj dalej jestem w pracy, u góry zawiesiłam siatkę, bo mi przeszkadzały komary i różne inne robactwo typu pajączki i takie tam. Też był taki problem w tym mieszkaniu, że jak są skosy, to niestety jak ktoś jest niższy, no to nie dosięga do okna za bardzo i nie możecie sobie popatrzeć na piękne tereny, które właśnie wam teraz pokażę. Jaki pływa. A wiecie, jak zimno jest? Jeszcze deszcz pada. Halo? Hej! Ja tam musiałam ustać na palcach i co nieco widziałam, więc nie było tak źle. Więc jeśli chodzi o toaletę, to była za tymi beżowymi drzwiami, tak jak mówiłam, z lekkim skosem, tak samo tak jak mamy całe mieszkanie. Jeżeli się nie mylę, 2 metry na 2,5 lub 3 metra, licząc po samej podłodze. Więc taka łazieneczka nawet spora. Po lewej toaleta i pralka. Prysznic był po prawej stronie i po prawej jeszcze wsadziłam sobie tam komodę i u góry miałam szafkę, więc całkiem sporo miejsca. Naprzeciwko oczywiście lusterko z umywalką. I śmiało mogły tam jeszcze wejść z 2 lub nawet 3 osoby. A tutaj oczywiście się robi burdel bum bum, bo tutaj już się wyprowadzaliśmy i dlatego wszędzie mam ciuchy porozrzucane. Odmalowywaliśmy, sprzątaliśmy, no i ogarnialiśmy wszystko i tak to wyglądało. Jesteśmy tu w trójkę, no i tak jak widzicie, jak na 24 metry, to naprawdę całkiem dużo miejsca. Więc tak jak mówię, dla studentów lub dla jednej osoby ze zwierzaczkiem, ostatecznie dla 2 młodych ludzi, wydaje mi się, że to jest spoko opcja, no bo wiadomo, za takie mieszkanie to się płaci naprawdę mało, więc jak ktoś chce sobie odłożyć, albo przyjechał do Polski do pracy, albo po prostu, no póki co chce sobie odłożyć pieniążki, no to jak najbardziej. Dobra kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli chcecie widzieć więcej takich, to na pewno więcej takich nie zobaczycie, bo już nie będę mieszkała w 24 metrach, ani nawet 28, ani nawet 30, na pewno będzie więcej. Taki jest przynajmniej plan. Okej, kochani, dzięki za oglądanie. Jeżeli chcecie zobaczyć jakieś inne filmy, no to pamiętajcie, że tutaj macie również playlisty ze strasznymi i ciekawymi filmami, z vlogami, z podróżami, z filmami na temat recenzji hoteli, które są też bardzo ciekawe i możecie zobaczyć dużo różnych fajnych hoteli, więc zapraszam serdecznie do oglądania. No i co? I widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa!